Cześć, tu Marcin Wytrążek. Serdecznie zapraszam do wspólnej gimnastyki. Ja także będę teraz ćwiczył, przeciągał się, rozciągał. Łagodne, bezpieczne, spokojne ćwiczenia. Takie zachęcające do dbania o własne ciało i o sprawność własnego ciała, bez wygórowanych ambicji. Pamiętaj, że chodzi o Twoje zdrowie. I zawsze w przypadku wątpliwości, jak podchodzić do swojego kręgosłupa, swoich stawów, warto skontaktować się z lekarzem. Moja uwaga co do tych ćwiczeń: nie mogą boleć, wręcz przyjemne rozluźnianie, rozciąganie. Jeżeli może masz jakąś endoprotezę biodra, może kolana i nie możesz w pełnych zakresach wykonać, no to nie wszystko wykonuj, bo tutaj czasami będą ruchy bardzo złożone, bardziej obszerne. Jeżeli masz jakiś stan ostry, podostry i któryś z ruchów kręgosłupa wywołuje ból, to też nie wykonuj. Tu naprawdę będziemy luzowali ciało, to jest główna kwestia. Chcemy je rozruszać, może momentami też wzmocnić. No to lecimy. Komfort, spokój, wygoda, przyjemność. Poduszeczka pod głowę. Naprawdę to będą ćwiczenia niewymagające, a poczujesz się po tych ćwiczeniach jak nowonarodzony. Leżymy na boku, poduszka pod głową i jest już skręt w dolnym odcinku kręgosłupa, w tułowiu. Jak takie leniwce, powolutku, właśnie przeciągamy się, właśnie nigdzie się nie spieszy. Trochę jak w tej mojej koncepcji mikrogimnastyki, aczkolwiek ruchy będą obszerne. Mniej znaczy więcej. Więc teraz się skup na tym, co czujesz. Biodro w zgięciu, w przywiedzeniu. Ramię w odwiedzeniu, klatka zrotowana. Weź parę wdechów, postaraj się wyluzować ciało. Może chwyć nogę, jak Ci ucieka, bo gdzieś te tkanki są tu przykurczone, a może lekko ją dociśnij, dociągnij, ale leciutko i przyjemnie. No, jeżeli czujesz, że to dociągnięcie tutaj jest zbyt intensywne, no to sobie odpuść, ta noga może nawet troszeczkę polecieć. Podobnie z ręką. Jeżeli czujesz, że o kurczę, mi tu zaraz ramię pęknie, ono wcale tak nie leży, tylko jest tutaj sztywne i nie jesteś w stanie wytrzymać, to na razie sobie połóż tak, a może zwieść tak. Już jest rotacja. Już się coś zadziewa i teraz powij się chwilę w tej pozycji, dosłownie poprzeciągaj. Czyli tu tą ręką na boki, hop, tą drugą można powyciągać, poskręcać, nogami się troszeczkę powić. Naprawdę poczuj klimat takiego wstawania po dobrze przespanej nocy, pięknej, jeszcze można powiedzieć jest wakacyjnie, wiesz, że no, dzisiaj jest spokój, w ogóle nic takiego nie trzeba robić. Tu można nogę wyprostować, wyciągnąć gdzieś tam dalej. Tu można rękę wyprostować, wyciągnąć. Ciało jest zbudowane bardzo wielowymiarowo i my możemy się poruszać w wielu wymiarach. Więc teraz się trochę poruszajmy. Trochę może wyciągnięcie do przodu, przy okazji jest zgięcie, trochę już napięcie tej nogi. Więc z jednej strony mobilność, z drugiej strony trochę wzmocnienia. Tak samo tutaj może być leniwie wyciągnięta ręka i trochę mocniej wyciągana. I powrót, spokój. W tym czasie swobodny oddech. Nie narzucałbym tutaj oddechu jakoś szczególnie, bo te ruchy mają być dosyć spontaniczne. Nie robimy tutaj tego w sposób instagramowy. Raz, dwa, trzy i jakieś takie liczenie, jakbyśmy byli robotami jeszcze w ogóle w takich płaszczyznach ruchy, no właśnie naturalne. Teraz w tej całej układance, w tej rotacji, w tym wzorcu rotacji postaraj się wyczuć, co jest dla Ciebie ważniejsze. Część osób ma więcej sztywności w biodrze i w dolnej części kręgosłupa, w dolnym odcinku kręgosłupa. To może większa uwaga teraz na podciągnięcie nogi. Jak nie wiesz, co masz gorsze, no to może sobie podciągnij troszeczkę nogę do zgięcia, do przywiedzenia, czyli do góry w kierunku głowy i do podłoża. Poczuj, jak się rozciąga biodro, może dolny odcinek kręgosłupa. Wszystko komfortowo. Da radę ciut mocniej, to ciut mocniej. Zauważ, że wszystko jest w jakimś ruchu i trochę płynie. Ja próbuję się w tej sytuacji odnaleźć. Jest jakieś poruszanie, takie naturalne. Dużo się o tym mówi, żeby nie stosować biernego stretchingu, takiego tępego. Hop,
A ciągle jak się patrzy na siłowniach, to ludzie gdzieś się biernie, tak statycznie rozciągają. Teraz może górna część. Skręć się i teraz zobacz, jak czujesz klatkę. I tu bywa tak, że są osoby, które mają bardzo porozciąganą klatkę i nie czują jakiegoś dyskomfortu. Ba, zobacz, jak tam wyglądają Twoje palce. Rozprostuj je całkowicie. Rozciągnij te palce. I zobacz. I niektórzy nie mają tutaj problemu w kończynie od barku, ale ta rotacja tułowia jest niewielka. Stąd przyjrzyj się swojemu ciału, czy nie jest tak, że tamta ręka leci, ale tułów nie jest skręcony. Zobacz, na ile możesz jeszcze tułów odkręcić. Hop. I idziemy troszeczkę na drugą stronę. Ty możesz się obrócić w taki sposób. Hop. Ja natomiast się obrócę w Twoją stronę. Jest poranek, szaro za oknem, a tutaj można powiedzieć jak na wakacjach. I w sumie to jestem w pracy. Taka praca. Lecimy to samo. Relaks, luz. Ja to zawsze mówię, taki rekonesans. Patrzymy, na ile możemy i nie robimy więcej niż możemy. Żadnego celu, planu tutaj. Cel jest się wyluzować i porozciągać, ale żadnych celów. Będę coraz lepszy, więcej zrobię. Po prostu ciesz się tą chwilą. Takie to filozoficzne, psychologicznie pozytywne. Tu i teraz. Liczy się ta chwila. Biodro się naciąga. Możesz je troszeczkę docisnąć. Tu chwilę sprawdzenia, jak to idzie. Możesz porównać z tamtą stroną. Czy ta jest lepsza? Czy może gorsza i nie sięga ręka? Warto więcej czasu poświęcić i uwagi i na przyszłość, jak będziesz ten zestaw wykonywać, tej stronie gorszej. Brakuje, jest przykurcz. Teraz w tym zakresie masz poczucie, że Ci pęknie ramię. Nie spieszymy się, za 2 miesiące tam dojdziesz. To może tak rękę. O, teraz jest nie najgorzej. I tutaj sobie szukaj tego ruchu. Wyciągaj, rozciągaj. Jak zrozumiesz ideę tego ćwiczenia, tych ćwiczeń, to choćby to biodro się nie zginało, no to będzie tyle, będzie wisiała noga w powietrzu, a już będzie satysfakcja, że ona sobie wisi, się rozciąga i szlifujemy milimetry ku górze. Sztywne biodro ze zmianami zwyrodnieniowymi, pracujemy nad milimetrami, nad jakością poruszania tych milimetrów. Masz lepsze zakresy, większe, chyba że jesteś naprawdę osobą bardzo wygimnastykowaną i czujesz, że nic nie musisz, no to luz, ale większość osób nawet wygimnastykowanych w tych skrajnych zakresach jeszcze czuje, że o dobra, tam znowu coś nie dzieje, dawno nie było takich złożonych ruchów. Czasami mam pacjentów, którzy są joginami i wchodzimy w takie skrajne pozycje już terapeutyczne, no bo są naprawdę super sprawni i się okazuje, że też się taka lampka zapala, zaśnie działo się tutaj w tym miejscu. Różne wygiby potrafią zrobić, stać na rękach i tak dalej, też dużo przeciążeń, a się okazuje, że gdzieś tam w różnych zakamarkach jakieś sztywności napięcia narastają, więc zestaw dla osoby bardzo niesprawnej i dla osoby sprawnej. I znowu można powiedzieć takie wręcz przeciągnięcie, fajne, bo można zagrać wręcz dosłownie sytuację po przebudzeniu i takie fajne, nie jak to powiedzieć, dreszcze przechodzą, takie fajne uczucie przeciągania jest. No i też się chwilę poprzeciągaj, tak. Powyciągaj, może właśnie tą rękę tam gdzieś. Wymyślaj sobie swoje warianty ruchu. Grunt to przyjemność, to pamiętaj. A teraz może bardziej jeszcze odkręcę. Czyli prawie kładąc się na brzuch. Albo za chwilę mogę właśnie w tę stronę. W tę stronę mogę pójść bardziej. Dłoń naciągnąć. Starać się tam gdzieś wyciągnąć i przyciągnąć. Jak czujesz, że dla Ciebie za dużo, za długo, no bo ja czuję, że potrzebuję takiego rozciągnięcia, to zawsze w takim zestawie, jeżeli chcesz ćwiczyć ze mną z tym filmem, może będziesz wracać do tego filmu i jest ty, kurczę, ile on może się przeciągać, przecież mi zaraz kręgosłup pęknie, no to zrób sobie chwilę przerwy, ja tam gadam, ćwiczę, za chwilę zmienimy troszeczkę pozycję, to wyczekaj tą chwilę, dobra, i jedziemy. To była jedna sekwencja, można powiedzieć, jeden wzorzec ruchu, rotacja w tę stronę, przechodzimy do rozciągania tułowia, kończyn, ciała w płaszczyźnie czołowej. Ja tak na potrzeby nagrania
przeskakuje z prawej na lewą w ten sposób, natomiast w Twoim wypadku to jest po prostu, myślę, wariant raz na ten bok, raz na ten bok. Naprawdę jest to zestaw łóżkowy. Można by było w łóżku ćwiczyć, szczególnie jak ktoś ma takie szerokie łoże i ma przestrzeń. Teraz będziemy rozciągali bok tułowia i stąd tutaj podłożona poduszka pod bok. Dla wygody i relaksu. Ja też tak trochę dla wprawienia swojego mózgu w klimat półsnu i relaksu też mam poduszkę. Pewnie, że technicznie bym nie potrzebował, dam radę, nie mam problemów tu z szyją, że nie mogę być rozciągniętej. Mogę, ale tu chodzi właśnie o takie porozluźnianie, pogimnastykowanie. Poduszka pod bok tułowia, może bardziej złożona, jeżeli chcesz poczuć, że ten bok się bardziej rozciąga. Wyciągnięcie ręki, zwieszenie nogi w dół, położenie tej nogi. Jeżeli nie masz takiego zakresu, że rękę założysz za głowę, to po prostu niech wyląduje tutaj. Tą drugą można pod głowę podłożyć, jak Ci wygodnie. Druga ręka może być tu. I też się bawimy w wyciągnięcie nogi, w wyciągnięcie ręki. Bardzo ładnie skośne brzucha się wydłużają, szczególnie jak będzie więcej pod bokiem tułowia. Najszerszy grzbietu. Czujesz ból, dyskomfort w barku? To właśnie może ruchy bardziej ku przodowi, w tamtą stronę, a nie na siłę. Czujesz ból? To jest informacja. Ona o czymś mówi. Nie wchodź tam. Zmieniasz pozycję? Nie ma bólu. O, jest uczucie przeciągania, rozciągania. No dobra, to zostaje. Wyciąganie nogi. I też. To może być takie leniwe tam, z jakimś odkręceniem biodra trochę. Co się przyda, bo za chwilę taką skrajną pozycję będziemy robili. A może jeszcze tak jak było przed chwilą, troszeczkę do przodu. I ten ruch, bliżej tego ruchu. Więc zobaczysz, że tak naprawdę mamy te ruchy rozpracowane, w tej okolicy ruchy rozpracowane i pójdziemy jeszcze do takich ruchów wyprostnych. Oprócz takiego przeciągania tutaj, bym powiedział kreatywnego, można pobawić się we wzmacnianie, czyli w unoszenie nogi do boku. Wiele ludzi, wiele osób ma słabe mięśnie pośladkowe do wyprostu, do odwiedzenia, pośladkowy średni. Więc to może przy okazji można parę ruchów takich wykonać. Uniesienia, wyprostu, położenia odpoczynku. To jest zawsze super, że my nie jesteśmy robotami, że jedziemy 8 ćwiczeń po 30 powtórzeń i lecimy, aż pod kapie. No, czasami to jest dobre, ale tutaj teraz zmęczyłem się, nie chce mi się, zresztą nie cel jest tutaj się męczyć i sobie chwilę odpocznę. Więc jak czujesz właśnie, że dobra, przerwa. Ja gadam, to jest jakieś utrudnienie, ale w międzyczasie można sobie oddychać. Jeżeli przyśniesz przy tym filmie, to ja uznam to za komplement. Że jakiś cel się udało osiągnąć, złapać relaks, oczyścić trochę głowę. Leżenie na boku i tutaj z tej pozycji też można próbować ręką sięgać, o tam dalej, może ku górze tam dalej. Czyli wzorzec zostaje bardziej poruszanie w płaszczyźnie czołowej, czyli tak jakbyśmy stali przy ścianie, ale chcemy go trochę przełamać właśnie. Trochę zarówno nogą, jak i trochę ręką. Nie jest to jeszcze to, co było, że taka skrajna pozycja, a już jednak inna. Właśnie jakieś wyciągnięcie, wypchnięcie biodra, wyciągnięcie i sięgnięcie tam. Może nawet pociągnięcie tam wzrokiem, spojrzenie, po przeciąganiu, jakby się chciało coś chwycić. I relaksik. Idziemy na drugą stronę. Coś pod bok. Musisz wyczuć, czy tyle samo, co po drugiej stronie. Nie jest powiedziane, że drugi bok będzie miał taki sam zakres i znowu tak samo jak tam. Lepiej poświęcić więcej uwagi tej stronie mniej sprawnej. Krótki rekonesans. Patrzymy, jak tu wygląda. Jak wygląda bok biodra. Wyciągnięcie. Tak jak w rotacji, tu też można przeanalizować, co wymaga większej uwagi. No, moje odczucie jest takie, że mój bark wymaga. Ja bym wolał
bardziej się skupić na wyciąganiu barku, po skręcaniu w różnych kierunkach, czyli jest gdzieś ładnie wydłużanie tułowia, ale my nie jesteśmy robotami, znowu nie tak mechanicznie, tylko habas, bezmyślnie, w tym samym zakresie, nie czując właściwie żadnego rozciągania, tylko właśnie poczuj, poszukaj. O, tu coś, wyciągam się aż, tak jakbym chciał sięgnąć, o, teraz nieźle, super. Więc od Ciebie zależy, czy w tym zestawie będzie jeszcze dołożony właśnie parametr, tak jak tu mówię, może wzmocnienia, może tu jakiejś akcji, czy to będzie naprawdę na ślimaka zrobione, takiego leniwca tam przysypiającego. Więc myślę, że to bardzo przyjemny sposób pracowania nad sobą. Jak masz lepszy dzień, możesz więcej się wyciągać, czy tak jak tutaj więcej skręcać, a masz gorszy dzień, to po prostu 2 gesty w prawo, 2 gesty w lewo. Jak nie masz takiego zakresu, to się nie łam. Może to będzie praca tylko tutaj, tutaj. I kiedyś dojdziesz o tam. A jak nawet nie dojdziesz, bo masz tak duże problemy i duże zmiany, to po prostu usprawnisz swoją rękę w tym zakresie, który masz do dyspozycji. Noga, wyciągnięcie, hop, może parę ruchów jakiegoś uniesienia, właśnie żeby ten mięsień pośladkowy średni, wielki tu pracował, może trochę do wyprostu, może jakiś skręcik już, takie otworzenie trochę biodra. O, to ja bym sobie tutaj chętnie pootwierał. Tu czuję, że to biodro sztywniejsze. Hop. Wyciągamy, przeciągamy. Może właśnie trochę ku przodowi i rękę do tyłu. Także to nie ma być, broń Boże, choć nie będę widział, co robisz, wierne odwzorowywanie tego, co ja pokazuję. Tu trzeba po swojemu, względem swojego ciała. Jak zrobiona ta strona, powydłużana, to lecimy trzeci wzorzec, trzecie ułożenie. A tu raczej bez poduszek, bo by utrudniały. Niełatwe teraz zadanie, bo kładziemy się na boku, a tą rękę leżącą poniżej, tylko mikrofon poprawię, mam nadzieję, że nie będzie jakichś zakłóceń. Ręka leżąca poniżej idzie do tyłu, noga leżąca powyżej idzie do tyłu, a ta ręka idzie ku przodowi. Czyli tutaj ku przodowi. I teraz to jest przeciwieństwo tamtej rotacji. Tam było zgięcie w biodrze, rozciąganie tyłu biodra. Tu jest wyprost w biodrze, rozciąganie przodu biodra. Więc kapitalne, naprawdę mamy załatwione zakresy stąd do końca tutaj. Szlifujemy, dbamy. To, co mamy, na ile się da, może trochę staramy się powiększyć. Teraz tutaj to jest przeciwieństwo tamtej strony. Z jednej strony rotacja w kręgosłupie zachodzi fajna, więc jest skręt, znowu fajny skręt w środku. Może dobry być dla kogoś dla lędźwi. Z drugiej strony rozciągamy tkanki między łopatkami. To nie jest tak, że my mamy je porozciągane. To, że one są słabe, nie trzymają dobrze łopatek, nie znaczy, że są porozciągane, bo tu niektórzy się boją tego typu gestów, ruchów, ćwiczenia do zgięcia kręgosłupa, zgarbienia, mówiąc, że tam jest wszystko porozciągane. Już ja widzę, jak ktoś ma to porozciągane. I też można chwilę poleżeć tak przysypiająco, tam ciało ucieka. A może powolutku właśnie zacząć budzić to ciało i poczuć, co tu się dzieje na boku, co tu się dzieje z przodu. Właśnie może pootwierać, poodkręcać w tułowiu, co tu się dzieje. Jak czujesz, że... A to jest bardzo fajna pozycja, taka skrętna. Że tam jest trochę sztywności. To oprócz tego, że tu jest ładnie dokręcone przez barki do przodu, biodro do tyłu, to może w środeczek wpompować trochę powietrza. Głębiej, mocniej i poczuć, co tam się dzieje, jak powietrze jeszcze w płucach rozpycha te tkanki od środka. Też tą nogą można powodzić tam gdzieś, wodzić ku tyłowi, do dołu ręką. To jest wzorzec rotacyjny, bardziej ku przodowi.
Może ku przodowi starać się sięgnąć, tam też może starać się sięgnąć, a może trochę ku górze starać się powyciągać. Też jak czujesz, że za dużo, za intensywnie, no to są takie ćwiczenia, które w miarę sprawnych, nie mówię, że jakichś supermenów, ale w miarę sprawnych fizjoterapeutów rozkładają. W tym sensie, że czuje się, że są jakieś zaniedbane fragmenty, można powiedzieć monotonnie na co dzień obciążane. Czy to życiem, czy jakimś treningiem. Jak czujesz, że jeszcze chcesz coś porobić, ponaciągać palce, powyciągać przez piętę może, tu powyciągać rękę, to chwilę poprzeciągaj i idziemy na drugą stronę. Czyli ta ręka idzie do tyłu, ta noga do przodu, a ta do tyłu, głowa leży, tu poduszka nie, bo wtedy by była wykręcona szyja, więc tu raczej bez poduszki. I ta ręka idzie do przodu. I tu wyciągamy rękę do tyłu, tą sobie sięgamy, znowu początek taki leniwy rekonesans. W tym wszystkim musi być luz, czyli taka pozycja, w której mógłbym może zasnąć nawet. O, ja bym mógł, ja już to w różnych pozycjach zasypiałem, więc może bym mógł zasnąć i teraz szukamy, sprawdzamy. Czyli właśnie ja się tak wykręcam, staram się wypchnąć biodro, cofnąć nogę, wyciągnąć rękę, tu wręcz jeszcze dokręcam miednicę, idąc tutaj biodrem ku przodowi, więc no, szukaj, patrz w tych kierunkach możliwych do wykonania, co tu idzie zrobić. Właśnie, żeby nie było robotyki, przód, tył bezmyślnie, tylko fajnie w lędźwiach dokręca, jakby wyciągam rękę. No to dobra, to lecimy. Jak to zwiększyć? To jeszcze nogę trochę do tyłu. Pamiętaj tylko, nie konkurs, kto dalej. Robimy te ćwiczenia w zaciszu domowego ogniska, spokój. Nikt nie podpatruje, z nikim się nie ścigamy. Chcemy być lepszą wersją siebie, lepszą od tej wczorajszej, a nie od kogoś innego. W ogóle się nie porównujemy. Hop, może też wyprościk, jakieś uniesienie nogi. Tu może dokręcenie, wyciągnięcie, a może po prostu pobycie w tej pozycji. Ja też się nie kładę teraz swobodnie ze względu na mikrofon, ale mógłbym tak się plackiem po prostu położyć. Okej, fajnie. Też to jakaś gimnastyka. I znowu trochę odkręcenia. Może właśnie więcej z biodra. Może w tym skręcie pełniejszy oddech. Pobycie w tej pozycji. Poprzeciąganie się. To jest zabawne, bo przecież nikt się o poranku nie przeciąga w takiej pozycji, ale jakże to ciekawe dla ciała. Tu sobie powykręcaj rękę, tam sobie powykręcaj rękę. Zobacz, jak się ciągną te wszystkie tkanki od kręgosłupa, od biodra, aż po przedramię, rękę, nadgarstek. Super. Ileś przeciągania. I teraz idziemy jeszcze na brzuch. Tu mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać ze względu na mikrofon. Leżymy plackiem. Jeżeli czujesz, że nie możesz tak plackiem się położyć ze względu na biodra, szyjny odcinek kręgosłupa, nie pozwala Ci na to takie ułożenie, to lądujemy z poduszkami pod brzuchem. Zwiniętą kołdrą. 2, 3 poduchy, 4 nawet, bym powiedział, taka relaksacyjna pozycja. Więc jak masz naprawdę problemy, to wsadź sobie tam zwiniętą kołdrę. 3-4 takie poduchy. 40×60 bodajże to są. I lądujemy w takiej pozycji. Tu też można pokołysać biodrami, co jest delikatnym ćwiczeniem rotacji. Tu zewnętrznej, tu wewnętrznej. Można powyciągać nogę, przy okazji trochę pośladkowy wielki. Może drugą nogę. Powyciągać ją. Może tu jakieś uniesienia barku w taki sposób. Właśnie nie 10 powtórzeń na liczenie. Po prostu tak ileś ruchów. Regularnie, jak to będzie wykonywane.
no to będzie się też stopniowo poprawiało. Więc czasami masz ochotę ćwiczyć różne ćwiczenia, intensywnie ćwicz. A masz taki gorszy dzień albo dopiero startujesz z aktywnością, no to poćwicz trochę to już jest coś. A czasami to jest bardzo dużo, jeżeli za bardzo nie ćwiczysz na co dzień, się nie ruszasz. Skup się może na spokojniejszym, dłuższym, pełniejszym oddechu przez nos. Nie spiesz się nigdzie. Może z tej pozycji jeszcze sobie tam parę ruchów zrób skrętu nóżką do tyłu. Może nóżką do tyłu. Leniwie. Spokojnie. Może głowa, czoło na podłoże i parę takich wyciągnięć. Prawa ręka, prawa noga. Lewa ręka, lewa noga. Właśnie bez jakiegoś unoszenia ku górze, bez dużego napinania. Chociaż można by było się bawić naprzemiennie na przykład. Prawa noga, lewa ręka. Szłoby się tak bawić. Hop. Tylko może tak właśnie leniwe przeciąganie po podłożu. Też super tutaj kręgosłup w tym pracuje. Poprzeciągaj się, powyciągaj. Nawodnij wszystkie tkanki, uelastycznij, czy w ogóle poczuj, ile mamy fragmentów właśnie na co dzień nierozruszanych. Na koniec można się walnąć na podłogę, na płasko, na plecach. Jak czujesz, że musisz, bo ci zdrowie nie pozwala, stawy, leżeć na płasko, choć leżenie na płasko to nasza fizjologiczna, naturalna pozycja, no ale nie każdy już jest w pełni fizjologicznie zbudowany i funkcjonujący. To poduszeczka pod głowę, pod ramiona. Chodzi o to, żeby z tych ćwiczeń wyjść wzbogacony o jakieś rozluźnienie i brak bólu, rozruszanie, a nie o przeciążenia i irytowanie zbolałych stawów. No i to jest też pozycja, w której można może trochę tak, właśnie mówię, jak przy przebudzeniu ponapinać czworogłowę, poprzeciągać się, jeżeli łóżko na to pozwala. Jeżeli ćwiczysz na łóżku, to jakiś atut to jest jednak podłoga, bo niektórzy mają tutaj przy głowie dechę i nie idzie. Jedna noga wyciągnięta, druga noga wyciągnięta, ręka wyciągnięta, druga wyciągnięta. 4 wzorce były, 5 czy 5 ułożeń, jedna rotacja. Może jak nie masz czasu, to tylko przećwicz jakąś sekwencję. Leżenie na boku, druga sekwencja. Kolejny wzorzec rotacyjny, ten, w którym biodro było w wyproście. Parę przyciągnięć w leżeniu na brzuchu i trochę w leżeniu na plecach. Ja mam naprawdę cele edukacyjne na tym kanale i chciałbym rozwijać wyobraźnię. Żeby właśnie samodzielnie móc pewne rzeczy robić, można powiedzieć bez mamy, bez taty. No, samemu trzeba, jako osoba dorosła, podjąć decyzję, wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie i praktykować. Mam nadzieję, że ten zestaw się podoba, bo w tych popiserskich czasach, gdzie trzeba mieć kratę na brzuchu, biceps i dźwigać ciężary i robić planki, czasami można w taki drobny sposób dbać o sprawność, więc mam nadzieję, że się uda zachęcić. A jak dojdziesz do formy, a rób planki, a podnoś ketle. Ale zanim do tego dojdziesz, to małymi kroczkami budujemy formę. To jest kanał fizjoterapeutyczny pozwalający odzyskać sprawność. Oczywiście sprawni też tutaj mogą coś znaleźć dla siebie, ale moimi odbiorcami są raczej osoby, które mają jakieś kłopoty zdrowotne. No teraz spontanicznie tu gadam, a można powiedzieć spontanicznie, bezmyślnie, a tam czuję, żebym sobie bioderkami poruszał. To tak samo, jak czuję, że tak, może jakieś takie krążenia bioderkami sobie podociągał, fajnie. To sobie podociągaj, może jeszcze jakieś krążenia nad garstkami, pooddychanie. Może gdzieś tam muzyczka w tle, tak dla urozmaicenia, taka, którą lubisz. I do zobaczenia następnym razem. Ale zanim to nastąpi, to łapka w górę,
No, to są takie akcje, które mogą wesprzeć moją działalność i ponieść trochę dobrego do różnych osób. Różnie to bywa z tymi ćwiczeniami, z dostaniem się na ćwiczenia, ale nie każdy też lubi chodzić i w tłumie ćwiczyć. Więc myślę, że to jest piękno naszych czasów, że możemy sobie tak, że tak powiem, w 4 oczy poćwiczyć. Ja też naprawdę z tego skorzystałem. Ja będę miał dobry dzień po takim rozruszaniu. O, tu teraz jakieś wicie miednicą, więc wymyślamy, kombinujemy. No, badamy, sprawdzamy, co nasze ciało może. Komentarz jakiś chętnie. Kreatywny. Co by tu można było dodać? Albo jak widzisz te ćwiczenia. No i zachęcam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem. Bo to wszystkie te działania sprawiają, że ten materiał się niesie do innych osób. Wierzę, że robi dużo dobrego w tych trudnych czasach, chociaż które w życiu, w historii ludzkości nie były trudne. No, że coś dobrego z tego wynika. No, najlepszego na 2025, no i dalej. I do zobaczenia następnym razem. Cześć.